Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej testorecenzji kolejnej super treningówki, tym razem New Balance SC Trainer V2. To druga generacja super treningówki New Balance'a. W zeszłym roku SC Trainer tak naprawdę nazywał się New Balance Super Comp Trainer i był butem, który nie do końca wpisywał się w definicję super treningówki. A jeżeli kogoś interesuje, czym tak naprawdę super treningówki są i jak je zdefiniować, to tutaj wyświetlam Wam krótki opis z punktami, czym super treningówka się charakteryzuje. Natomiast obecna generacja jest chudsza, jest bardziej dynamiczna. Przede wszystkim zmieniono jej wagę i teraz można powiedzieć, że jest to but treningowy z zacięciem startowym. Buty otrzymałem od New Balance Polska, ale tak jak wiecie, nikt nie ma wpływu na to, co mówię w filmie, czyli cała recenzja jest subiektywna oczywiście. Druga generacja super treningówki New Balance'a jest lżejsza, bo waży 265 gramów, jest zbudowana na 6 mm dropie i prawda jest taka, że jest zbudowana na najlepszych technologicznie obecnie dostępnych surowcach, najlepszej piance, karbonowej płytce. Zresztą wejdźmy sobie dogłębnie i omówmy, co w tym bucie siedzi. Podeszwa wewnętrzna zbudowana z pianki Full Cell, która, przyznam szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Wziąłem durometr i musiałem sprawdzić, jaka to jest miękkość, ponieważ zaraz po założeniu tego buta poczułem gigantyczną amortyzację stojąc w miejscu. No i tak jak myślałem, pianka osiąga parametry około 20 jednostek durometru, czyli twardościomierza, co oznacza, że jest bliska, a nawet przegania niektóre pianki Pebax, czyli te najbardziej miękkie pianki na rynku. Jest super mięciutka, ale na szczęście tą miękkość okiełznała karbonowa płytka, która znajduje się między jedną a drugą warstwą pianki. Mamy tutaj do czynienia z pełną karbonową płytką, bez żadnych dodatków nylonu, włókna szklanego. Jest to 100% włókno węglowe, które jest twarde, które poprawia wybicie i dzięki zastosowaniu tych najbardziej miękkich pianek New Balance'a otrzymujemy but, który z jednej strony na wolnym rozbieganiu spisuje się super jako komfortowa, wręcz regeneracyjna treningówka, natomiast w momencie jak przyspieszymy, zaczyna się magia, o której powiem jak zaczniemy sobie biegać. Ale przechodzimy sobie dalej. Podeszwa wewnętrzna jest bardzo gruba, mamy duży stack, jak to w super treningówkach, ale przy 6 mm dropie jest bardzo płynnie. Mamy dosyć mocno uniesioną kołyskę biegową i bardzo dobrze, bo dobrze to współgra z płytką karbonową i fajnie, prościutko przetacza nam stopę i pomaga w wybiciu. Jeśli chodzi o bieżnik, to gumy bieżnika jest całkiem sporo, wypełnia praktycznie całą podeszwę, natomiast jak w ogóle spojrzymy sobie od spodu na tego buta, to tak naprawdę widzimy tutaj zarówno Elity, czyli karbonową, można powiedzieć karbonowy but startowy najlepszy New Balance'a, jak i na przykład model Full Cell Propel V4. Właściwie ten kształt podeszwy jest niemal identyczny we wszystkich tych butach treningowo-startowych lub startowych. Cała podeszwa charakteryzuje się też bardzo dobrą stabilnością, ponieważ ułożony jest w taki delikatny trapezik. W ogóle but jest bardzo szeroki, do czego za chwilkę przejdę omawiając cholewkę. Dlatego można powiedzieć, że osoba ze stopą neutralną czy pronującą poczuje się w tym bucie równie dobrze. Cholewka tego buta to z jednej strony perfekcja, z drugiej strony spory mankament, bo chodzi o budowę kopyta. Słuchajcie, z jednej strony monofilamentowy mesh połączony z klasycznym meshem, czyli materiał cholewki o genialnej, świetnej oddychalności, natomiast z drugiej strony budowa całego buta sprawia, że jest szeroki nie tylko w strefie palców, ale też w strefie podbicia i pięty. Przyznam, że jak ten but do mnie przyszedł i pierwszy raz go założyłem, trochę się przestraszyłem, że nie będę w stanie w nim biegać, bo jest tak szeroki i miałem wrażenie, że moja stopa, nie tylko z przodu, bo z przodu mi to nie przeszkadza, ale w strefie podbicia i pięty po prostu lata i jest z tego miejsca wręcz za dużo. Na szczęście mocniejsze przysznurowanie dało radę w tym biegać z wielką przyjemnością. Niemniej, jeżeli macie stopę wąską, raczej tą szczupłą, to przyznam szczerze, że nie odnajdziecie się w tym bucie. Choćbyście założyli 3 skarpetki jedną na drugą, to moim zdaniem ten but jest strasznie szeroki. Reszta elementów góry buta jest bardzo podobna do takich butów typowo startowych, bo cholewka z jednej strony jest fajnie przewiewna i cienka, z drugiej strony mamy płaski, bardzo dobrze wentylowany język, który znowu jest dosyć krótki, wywinięty do zewnątrz zapiętek, który ma umiarkowaną ilość gąbki, natomiast sznurowadła są tutaj perfekcyjne.
nie rozwiązują się, są zrobione z grubego splotu, żadne plastiki, żadne jakieś tam niewygodne materiały. Te sznurówki świetnie trzymają się nawet po jednym zawiązaniu, chociaż ja zawsze wiążę sobie na tak zwanego bliźniaka, czyli na podwójną kokardkę. W butach wykonałem kilka przeróżnych treningów. Zabawa biegowa, trening tempowy, szybkie przebieżki po wolnym rozbieganiu. Trochę tego było i muszę przyznać, że w każdym z tych treningów but spisał się świetnie, wręcz zaskakująco świetnie, ponieważ gdy założyłem go pierwszy raz na stopę, pomyślałem sobie, kurczę, ten but jest chyba zbyt miękki i jest zbyt ciężki, żeby w nim szybko pobiegać. No i tutaj przyznam, że tak, ten but waży 265 gramów w moim rozmiarze i nie jest to dobry wybór na 5 km, może to być średni wybór na 10 km, mówię tutaj o zawodach oczywiście. To będzie znacznie lepszy wybór po prostu na długie rozbiegania, na dystans maratoński, nawet na bieganie maratonu u amatora, jak najbardziej. Natomiast nie jest to wystarczająco lekki i dynamiczny but, żeby biegać w nim szybko piątki, ewentualnie dychy dla mocniejszego zawodnika. Podczas długiego rozbiegania, czyli takim standardowym tempem 5:45:60, czułem się w tym bucie świetnie. But nie zamulał, jak typowa max amortyzowana treningówka, głównie ze względu właśnie na tą płytkę karbonową. Gdyby ten but był zbudowany tylko na piance full cell, bez żadnej płytki, to byłoby prawdopodobnie dla mnie stanowczo za miękko. Ta podeszwa byłaby zbyt gruba, zbyt miękka. Natomiast karbon, płytka węglowa wewnątrz, ten but jakby nie tylko usztywnia, ale poprawia wybicie nawet przy wolniejszych prędkościach. I to było bardzo ważne, szczególnie przy takim utrzymaniu tempa i zredukowaniu tego efektu zmęczenia ciężkiej stopy, zmęczonej nogi. On się pojawia u mnie na przykład w momencie, kiedy ubieram te maksymalnie amortyzowane buty i robię długie rozbieganie. Wtedy zwykle przy 8-10 km mam tak, że czuję sobie, myślę sobie 300 gramów, zwykle tyle ważą te max amortyzowane buty, no to jest trochę za ciężko, już zaczyna mnie zamulać ten but. Wolałbym biegać w czymś bardziej dynamicznym. I tutaj coś takiego mam. Przy mocniejszych akcentach, kiedy ta noga zakręciła się troszkę mocniej, było równie dobrze i było czuć tą płytkę karbonową, ale nie tak jak w typowym karbonie, gdzie podeszwa jest troszkę mniej gruba, albo przynajmniej pianka podeszwowa nie jest aż tak miękka. Tutaj jednak ta izolacja pianki full cell sprawiała, że płytkę karbonową czuliśmy w momencie wybicia, ale nie lądowania. Zwykle jest tak, że przy twardszych karbonach, przy lądowaniu czujemy taką twardość pod stopą. Tutaj w ogóle nie czułem twardości, nie czułem, że ląduję na coś sztywnego. Cały czas czułem miękkość pianki, ale w momencie wybicia czułem, że to mi pomaga, że to zmęczenie podczas szybszego biegu jest mniejsze. But najlepiej spisuje się w terenie miejskim, czyli na utwardzonych, sztucznych nawierzchniach, takich jak kostka, asfalt. Niekoniecznie daje sobie dobrze radę w terenie, który nie jest super ubitą ścieżką. Można oczywiście w takim terenie próbować biegać, ale weźmy sobie pod uwagę to, że wewnątrz podeszwy mamy takie wyżłobienie, które potrafi zbierać różne rzeczy. Ja po swoim treningu, który zakończyłem akurat małym kawałeczkiem lasu, złapałem patyk między to wyżłobienie w środku, a w poprzednim bucie, który testowałem, który też miał takie wyżłobienie, przybiegłem do domu z dosyć dużym kamieniem. Także nie są to najlepsze buty do biegania po lesie, ale po mieście będą perfekcyjne. Model mogę szczególnie polecić przede wszystkim zajawkowiczom biegowym, którzy robią dużo kilometrów, którzy lubią miękkie buty i potrzebują miękkich butów, ponieważ robią miesięcznie 60, 90, 100 km i potrzebują troszeczkę oszczędzić mięśnie i stawy, ale także osobom cięższym, które chcą mieć buta uniwersalnego na każdy dystans, na każdy trening, cięższym, czyli takim nawet powyżej 90 kg, ponieważ ten but spokojnie da sobie radę z ciężkim zawodnikiem, a z drugiej strony może zastąpić buty treningowo-startowe, będąc znacznie bezpieczniejszą opcją, przede wszystkim ze względu na to, że mamy płytkę karbonową w bardzo mięsistej, grubej i miękkiej podeszwie. Jeżeli potrzebujecie w doborze butów do biegania pod Wasz typ stopy, budowę kolan, budowę bioder i Wasze treningi, to zapraszam do Warszawy, do mojego sklepu Studio Sport na Żoliborzu, do sklepu, w którym pracuję. Bardzo chętnie pomogę Wam dobrać idealnie buty pod Was. Jeżeli macie jakieś zbiegane buty, w których już biegaliście, zabierzcie je ze sobą. A ode mnie to dzisiaj tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!